Hello everyone, my name is Isabella and welcome to my kitchen. Today on Tuesday, I was here yesterday at 7 o'clock cooking together with gin and tonic. So if you would like to look up that broadcast, you can most certainly do so, both on, no, I'm sorry, just on Facebook this time. Witam Was wszystkich. Na imię mam Izabela, witam Was w swojej kuchni. Byłam wczoraj, ale o godzinie 7 wieczorem, czyli o 20, właściwie nie, 1 w nocy, tak, polskiego czasu. Gotowałyśmy z koleżanką, z ginem i stolikiem, także serdecznie Was zapraszamy. Jeżeli macie ochotę, wszystko jest na mojej ściance. Także dzisiaj mamy wtorek. Wtorek oczywiście to są sałatki. So today is Tuesday and Tuesday is salad day. So we are going to make a Brussels sprout and buckwheat salad. Także dzisiaj jest wtorek. Przy wtorku robimy sałatki, więc dzisiaj robimy sałatkę z kaszy gryczanej z brukselką. Także serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że Was to zainspiruje, abyście spróbowali nowych smaków. So I hope you will get inspired and try some new flavors. This is a recipe in English. Good question. Again, I didn't check. I'm sorry, but I can do that and tell you right now. Yes, it's from Australia and New Zealand. Także jest to przepis z kolekcji australijskiej i z Nowej Zelandii. Zapraszam Was, abyście powielali na Waszych ściankach moje live'y, czy na grupach, dlatego że jest tam i nas jest więcej, tym lepiej, prawda? So please share my lives so others can join us as well. Yes, I know that I'm the right way on one camera and I'm the wrong way on the other. But I know how to flip the view now on the phone. Także wiem, że na jednym nagraniu jestem w dobrą stronę, na drugim w złą stronę, ale przynajmniej już teraz wiem, jak się zmienia wizję na to, żeby nie było jak w lusterku. Także zapraszam Was do gotowania. So, let's start with what I already have prepared. Zacznijmy od tego, co już dzisiaj zrobiłam. So, what we start with, the recipe is called Brussels sprouts and buckwheat winter salad, which is really, we're still in winter, right? Even though spring is around the corner. So we can say some bye-bye to Brussels sprouts, which is a winter vegetable. Także możemy powiedzieć do widzenia naszej brukselce, bo jeszcze jest zima, także możemy ją pożegnać. Fajnie jest ciepło dzisiaj na dworzu na wschodnim wybrzeżu, no ale w ten sposób możemy powoli żegnać zimę, tak? Więc zaczynamy gotowanie. How do we start cooking? What do we do? We place our simmering basket. Let me grab the other. Oh yes, where's the other simmering basket? That's a good question. Oh, got it. I was supposed to prepare that. Także zaczynamy od tego, że wstawiamy koszyczek na pokrywie naczynia miksującego. So we place our simmering basket on top of our mixing bowl. We weigh out 60 grams of buckwheat groats, and this is how much 60 grams are. Then we take we pour it directly into our simmering basket. We rinse it under water, and then we place 600 grams of water into our mixing bowl. Więc wsypujemy 60 gram do naszego koszyczka, płuczemy pod wodą. 60 gram to jest dosłownie tylko tyle kaszy gryczanej. Następnie wlewamy 600 gram wody do naszego naczynia miksującego. Next we add 600 grams of water into our mixing bowl and put a little bit of salt, so half teaspoon of salt, and then we cook this for 2 minutes w aroma speed 2. Więc wlewamy 600 gram wody, troszeczkę soli, zamykamy nasze naczynie miksujące i gotujemy najpierw samą wodę w temperaturze w aroma 2 minuty. Witam tych, którzy dołączają, odezwijcie się, żebym wiedziała też, że byliście. Hello to those who are joining. I'm glad that you're here. Please share the content on some groups, so more of you can join. Następnie wkładamy właśnie naszą kaszę gryczaną i gotujemy przez 9 minut na temperaturze w aroma. Next we add our simmering basket with the buckwheat after the water has boiled and cook for 9 minutes on aroma, also on speed 2. And now we remove the simmering. So I have done those steps, so we wouldn't be hanging out for way too long. We remove the simmering basket, and how do we do that? Our simmering basket and our spatula has this
awesome hook, and the spatula has so many uses, and this is one of them. The hook goes into an opening, and we can pull out the simmering basket very easily. Także nasza kopystka ma wiele funkcji. Jedna z nich to właśnie to, że ma tutaj, ma taki haczyk. To wkładamy tutaj w otwór i wyciągamy sprawnie nasz koszyczek, żebyśmy nie poparzyć. So we avoid burning ourselves. So this is what the bucket looks like in the basket. Let me show that. Tak wygląda nasza kasza gryczana ugotowana. Jak widzicie, wcale nie jest jej tak dużo. So now there isn't that much, right? And we transfer this from the simmering basket. Now the simmering basket has cooled down, so we can actually touch it with our fingers. Jak troszeczkę chwilę właśnie nasz koszyczek jest już w temperaturze pokojowej, to on bardzo błyskawicznie stygnie i szybciutko możemy właśnie naszą kaszę gryczaną wysypać, nie oparzymy się dotykając naszego koszyczka. Więc koszyczek zaraz widzicie, chyba goście będą, bo pieski krzyczą. Wezmę talerzyk i postawię sobie, żeby nie brudzić, tak? So let me just put that on a plate. And so now, we have our buckwheat cooked. We cool it up so it doesn't cool down too much. I'm going to set that aside. Także zamykamy naszą kaszę gryczaną, tak, ugotowaną, żeby nam za mocno nie stygła. I teraz, tak, to już mamy przeniesione. I teraz zamieniamy naczynia miksujące, dlatego że jest nam potrzebne czyste naczynie, więc posłużę się drugim naczyniem. Mamy mieć suche i czyste naczynie miksujące. So I'm grabbing another mixing bowl because this needs to be dried and clean and dry. So we're going to add 1 clove of garlic, więc dodajemy 1 ząbek czosnku. Ponieważ wiem już to, że to będzie smażone i gotowane, więc dlatego dodaję 2, dlatego że jeżeli robimy przepisy na zimno, to moja porada, bo już parę razy to zrobiłam, żebyśmy nie dodawali za więcej czosnku do surowych potraw, dlatego że może być ona za ostra. So the recipe calls for 1 clove of garlic. I'm going to use 2, and even though, because this is going to be cooked, if we are using our buckwheat as a in a raw recipe, then I suggest that you do not add more than the recipe calls for, because then it's going to be too strong, unless you're really a garlic lover. I am, but that is just a tip that it's okay to do that. You can even double in recipes that are going to be cooked, and not so much in the recipes that will stay raw. So 1 clove of garlic, a little bit more. And, oops, let's close our mixing bowl and see what we have. After what? 5 seconds? 5, 6. Także zamykamy i zobaczymy, co będzie po 5 sekundach na obrotach 6. Także szybciutko. It was very quick. Witam. Hello everybody. I'm glad that you're here. Hey. So that's all it took. 5 seconds. So we scrape this down. Scrape our garlic down. Także zgarniamy nasz czosnek kopystką do naczynia miksującego. Dla tych, którzy dopiero dołączają, powiem, że robimy sałatkę z kaszy gryczanej z brukselką. For those of you who are just joining, we are making a Brussels sprout salad with some buckwheat. We're saying bye-bye to winter. And here's a step that I know we have some vegetarians watching us. So here's a vegetarian tip. The recipe calls for 250 grams of bacon cut into pieces. Wiem, że mamy wegetariankę, widzę, że ogląda, więc tutaj dam Wam, w sumie nawet skończyłoby się to, że przepis będzie wegański. Mamy teraz dodać 250 gram boczku, więc ja dodaję połowę boczku, so I'm adding half of that amount of bacon, and the other half of that amount I'm going to use onions, and red onions will look nice. It will give some color to our recipe. Więc ja dodaję teraz drugą połowę, dodaję czerwonej cebuli, doda ona nam troszeczkę koloru do naszego dania. So what do? We can substitute all together and use onion, or maybe you want to use tofu, which is fine too. Także w tej sytuacji zamieniamy, możemy dodać całą cebulę, a może chcecie użyć akurat tofu, także jak najbardziej możecie to zrobić. I teraz zamykamy nasze naczynie miksujące. We close our mixing bowl. And 5 seconds, speed 4. 5 sekund, obroty 4. So I'm going to, I turn on the stove. We scrape down
Let's see what we have. So everything is roughly chopped. Because the onion is a different consistency, what I'm going to do is I'm just going to give this another second. Ponieważ cebula ma troszeczkę inną teksturę, to cofnę i dorzucę dosłownie jeszcze 1 sekundę, żeby nam się to troszeczkę bardziej pokroiło. So one more second to chop it a teeny bit more. Okay? So we scrape down and we cook this for 3 minutes here. Także teraz zgarniamy na dno naczynia miksującego i będziemy podsmażać przez 3 minuty. W tej sytuacji nie boczek, tylko boczek z cebulką. So in this situation, we are going to saute, speed 1 reverse for 3 minutes. Okay, so the skillet we will need in a few more minutes. So if we are making this vegan and we are using tofu, of course we need, or just onions, of course we need to add some olive oil or some type of oil, right? So we can fry this, or even, or at least water, so there will be some liquid and it won't burn on the bottom because it is going at the highest speed of aroma for 3 minutes. Także jeżeli byśmy chcieli, żeby to była potrawa wegańska i będziemy dodawać tofu albo samą cebulę, to w tej sytuacji powinniśmy dodać troszeczkę wody albo przynajmniej odrobinę jakiegoś tłuszczu, czy jakiegoś ulubionego oleju, czy oleju kokosowego, czy awokado, czy oliwy, to co lubimy, dlatego że nie powinno się to podsmażać na wysokiej temperaturze, na sucho, dlatego że nam się przypali. A w tej sytuacji boczek nam wydziela tłuszcz, prawda? So in this situation, the bacon is releasing the fat, and that's why everything can be sauteed together. Versus if, like I mentioned, if you're using tofu or just onions, I highly recommend that you add some liquid or some oil of your preference. So hello, witam tych, którzy są. Jureczek chce ze mną razem być na wideo. Chyba nie, chyba coś niechcący nacisnąłeś. Jerry is posting that he wants to join. I don't think he wants to join us live, so I'm not going to accept it, right? Yes, that's right, he doesn't want to join. Także moi drodzy, dla tych, którzy nie wiecie, jestem konsultantką Thermomixa tutaj na terenie Stanów Zjednoczonych, więc jeżeli macie ochotę zobaczyć prywatną prezentację Thermomixu, to bardzo serdecznie Was zapraszam do kontaktu. A jeśli już macie Thermomix i może chcecie dołączyć do naszego zespołu, to jak najbardziej i tym bardziej zapraszam Was do kontaktu. For those of you who don't know, I'm a Thermomix consultant here in the United States. So if you don't have a Thermomix and you would like to see more personally how it works, then I highly recommend you reach out to me and I will be able to show you, I will happily show you a demo, a private demo, and tailor to what you like and your dietary preferences. And if you do have a Thermomix, I highly suggest that you think about joining our team. We are getting ready. We're waiting for the announcement of where our next conference is going to be. Hopefully this time it's going to happen because you know, we've had some travel restrictions in the past. Także moi drodzy, czekamy teraz właśnie, żeby się dowiedzieć, gdzie będzie nasza następna konferencja na wyjeździe. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy to wiedzieć, bo ostatnie konferencje się nie odbyły ze względu na to, że nie można było za bardzo podróżować dla naszego bezpieczeństwa. Także witam. Hello, those of you who are here and or just joining. We are making a buckwheat and Brussels sprout salad. Dla tych, którzy dopiero dołączają, robimy dzisiaj sałatkę z kaszy gryczanej i tak, teraz włączę, z kaszy gryczanej i z brukselki. So the next step is to use the simmering basket, to drain liquid out of our mixing bowl from the bacon. Także następnym krokiem jest, abyśmy zgarnęli, więc wkładam koszyczek do miseczki. So the next step is, także żebyśmy zgarnęli to, co mamy i odsączamy płyny z naszego boczku, ale wiecie co? Ponieważ nie miałam samego boczku, to ja tu płynów za bardzo nie mam. You know what? I'm not going to strain this because there wasn't, I only used half the bacon and I don't have liquids in there. And the bacon was pretty decently lean. Także boczek był w miarę chudy, więc tym bardziej nie wydzielił on nam za dużo tłuszczu. Więc teraz tak,
Wrzucam to na patelnię na 5 minut, także będziemy to kontrolować. Wezmę miseczkę, wezmę łyżkę, a w międzyczasie przejdziemy do następnego kroku. So I am going to throw this into my frying pan, and I'm going to control that. Of course, not using our spatula this time. This time I am going to use a just wooden spoon. Także teraz oczywiście nie będziemy korzystać z naszej kopytki do mieszania na patelni, ale do drewnianą łyżkę mieszałkę użyję. So I'm going to use a wooden spatula. Okay. The aromas, are you kidding me? Oh, you can't see me here. Oh, now I see that you can't see me. You can see me on YouTube. Please check out my YouTube channel. See, the camera is set up differently now. So let me take the heat down a bit. Troszeczkę zmniejszyłam ogień i niech nam się teraz to tam smaży. So it's going to saute minutes, and we are going to continue with our recipe. So now, we'll let that go, and we add, well, we don't have the strained liquids, so I'm going to add water, ponieważ nie mamy tłuszczu, bo nie został nam żaden tłuszcz, prawda, z naszego smażenia, więc dodam po prostu troszeczkę wody. So I'm just adding a bit of water. We add 80 grams, I've avoided that then, 80 grams of white wine vinegar, 80 gram białego octu winnego. I guess I could have avoided that. I forgot about the white wine vinegar. But I guess a little bit of the flavors are going to be released from the bottom of the mixing bowl as well with the water. Także dodałam 80 gram białego octu winnego. Pomieszam troszeczkę nasz boczuś. Już nam się zaczyna powoli rumienić. Zobaczcie, tak? Zapachy, ale tak jak powiedziałam, zmniejszyłam troszeczkę temperaturę, żeby nam się nie spalił, a delikatnie nam się podsmażył, podrumienił jeszcze. So the temperature is lower, so it doesn't burn, that it's going to just get crispy. So we add 2 teaspoons of Dijon mustard, or any other mustard that you like. Także dajemy 2 łyżeczki musztardy Dijon albo innej musztardy, którą może lubicie. Troszeczkę tutaj. Tak. I teraz następnie dodajemy 1,5 łyżki syropu klonowego. We add a tablespoon and a half of pure maple syrup. So I have that Vermont syrup. So here's the tablespoon, and let me approximate the half. Także to była łyżka, a tu mniej więcej teraz pół. Dodamy. Następnie troszeczkę soli, a little bit of salt, and a little bit of pepper. I troszeczkę oczywiście mielonego pieprzu. Jak wiecie, lubię mielić bezpośrednio do naczynia. Następnie zamykamy nasze naczynie miksujące. We close our mixing bowl. And 5 seconds speed 5. Our dressing is mixing. And let's just stir our bacon. I guess next time I need to double check that you can't see my face, right? On the other cameras. But I need to adjust the angle differently on our YouTube camera. So that is why the view is different. Także moi drodzy, 5 sekund mamy, zobaczcie, wszystko wymieszane. We have everything mixed together in just 5 seconds. I dodajemy teraz 500 gram brukselki. We add 500 grams of Brussels sprouts. They're cleaned, and I didn't cut them in half. The instructions tell us to clean them and to remove the leaves, the outer leaves. Także w instrukcji mamy tylko, żeby ją nie kroić, ale żeby przeczyścić i zewnętrzne listki usunąć. I teraz zamykamy nasze naczynie miksujące. Moja brukselka jest mała, to tym bardziej się nie martwię. My Brussels sprouts are small, so the more of a reason why I'm not, I think everything should be fine. So 5 seconds, 8 seconds,
Pięknie pachnie. I teraz tak, zobaczmy. Nasza brukselka jest zmiksowana razem z naszym sosikiem. Together with our sauce. With our dressing. It's good. Pyszotka. Już pyszota. It's already flavorful. So we keep our measuring cup intact. 4 minutes, 100 degrees, reverse speed 1. So it doesn't continue to get chopped. Teraz 4 minuty. Temperatura 100 stopni Celsjusza, obroty 1 wstecz, tak żeby nam się nie pokroiła dalej nasza brukselka. Sprawdzę, moi drodzy, jak tam nasz boczuś. Także przepraszam Was, wiecie co, tak, nie zmienię teraz kątu kamery. I'm sorry, I won't be able to do a good job to change the angle, the camera angle this time. I will make sure I don't do this next time around. So our bacon is nicely fried. It needs to be crispy, so while our Brussels sprouts are cooking, I'm going to increase the temperature because I have the ability to stir now. Także teraz, jak nasza brukselka się nam gotuje, mam te parę minut, mogę zwiększyć temperaturę i bardziej na chrupiąco, mieszając, podsmażyć nasz boczek. Także dla tych, którzy dopiero dołączają, for those of you who are just joining, I am making a Brussels sprouts and buckwheat salad. Także dla tych, którzy dołączają, robimy sałatkę z brukselki z kaszą gryczaną. Podsmażam boczek z cebulką, bo pół na pół użyłam boczku i cebulki. So I'm frying our bacon with our onions because I used the recipe half and half, right? And our Brussels sprouts are cooking and our buckwheat is already cooked. Także nasza brukselka nam się podgotowuje, poddusza razem z tymi wspaniałymi aromatami, przyprawami, które dodaliśmy, a nasz boczek staram się na bardziej chrupiąco wysmażyć. So I'm trying to saute our bacon to be a little bit more crispy. So let me see yes, Aneta says hello and Jerry says hi. So hi Aneta, let's say something back. Okay, so we're responding because we have a live feed on YouTube and we have some hellos, so we have some interaction. Great, I'm glad to see you there. Please share the content. And the new March started, so maybe you already have done your taxes and maybe you're ready to invest in Thermomix. Także nowy miesiąc się zaczął, może już zrobiliście swoje rozliczenia podatkowe i może chcecie zainwestować właśnie w Thermomix. Także skorzystajcie z tego, zadzwońcie do mnie, zrobię Wam wspaniałą prezentację i mam nadzieję zachęcę do tego, abyście również zostali właścicielami. Jeżeli już macie Thermomix, to zachęcam do współpracy. Zaraz muszę, tak, przestawić troszeczkę. I need to swirl things around. Okay. Także zobaczcie, boczuś podsmażony. Our bacon is nice and crispy and has a wonderful, wonderful flavor. It smells so good. Także nasz boczuś podsmażony na chrupiąco, ma super kolor, ma super zapach, więc dodam go według instrukcji do naszej kaszy gryczanej. I'm going to add it as per instructions to our buckwheat. I can't wait. I think it was a good idea to add the onions too, because it's going to make it lighter. Myślę, że to był dobry pomysł, żeby dodać do tego boczku cebulę, a nie sam boczek, dlatego że dzięki temu nasza sałatka będzie troszeczkę lżejsza, mniej kaloryczna, idzie do wiosny, a wiem, że niektórzy próbują się lekko odchudzić, zgubić wagę, tak, dlatego że, no co, lato za pasem, tak? O, i proszę, nasza brukselka gotowa. So I'm trying to make recipes lighter, so this is a suggestion for you. And this is done. Look at this. So we had so much more Brussels sprouts, right? It all came down with the steam, także mieliśmy dużo więcej brukselki. Oczywiście opadła ze względu na to, że była robiona na parze. So now we transfer this to our bowl, serving bowl with our buckwheat and our bacon.
Także przekładamy to do naszego naczynia, do serwowania z naszą kaszą gryczaną, z naszym boczkiem i zaraz będziemy szamać. And we will consume in a moment. This smells so good. Świetnie pachnie. Wiecie, ten właśnie super pomysł z białym octem winnym. I like the idea of the white wine vinegar. Nice citrusy aroma and flavor as well. Także biały ten ocet winny, delikatny, dał nam smak, troszeczkę kwasu, dzięki czemu będzie sałatka bardziej wyrazista, nie będzie taka mdła. So thanks to this citrusy flavor, the white wine vinegar, the salad is not going to be bland, right? And this looks so good. Can you see? Yes, you can see, right? Także widzę, że widzicie, tak? Super wygląda, bomba. I teraz możemy to posypać orzeszkami piniowymi. Możemy to posypać serem parmezanem, ale to już zostawiam dla Was, dlatego że może akurat tego nie lubicie. Jeżeli posypiecie parmezanem, a użyliście tofu, no to wiadomo, że nie będzie to już wegańskie, tylko wegetariańskie, ale oczywiście jest też, można skorzystać z parmezanu wegańskiego, prawda? So if you use Parmesan cheese, it is no longer going to be vegan, it's going to be vegetarian, but of course you can add, in case you skip the bacon and use tofu, but of course this can, you can substitute the Parmesan cheese with some vegan Parmesan cheese. So let's give this a taste try. This looks good. So as you can see, we don't have even that much grain. I'm grabbing the bacon and the onion. I love it. Delicious. Bardzo mi smakuje. Słuchajcie, jak widzicie, ponieważ nie dodałam tak dużo boczku, dałam cebuli, mamy warzywa, nie mamy tak dużo ziaren, więc sałatka jest pyszota. Także zachęcam Was serdecznie, abyście wypróbowali ten przepis. I highly recommend this recipe. Try it out. And it actually doesn't even need that much pepper because from the mustard. Także nawet nie potrzebuje za dużo więcej pieprzu ze względu na to, że była dodawana musztarda. Także dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam Was jutro na godzinę 5. Do zobaczenia, a na 9:45 do naszego radia i oczywiście do kontaktu, jeżeli jesteście zainteresowani Thermomixem. I'll see you tomorrow at 5. Check us out at nasze radio at 9:45. And of course, please contact me if you are interested in Thermomix. Thank you. Bye-bye.